Kolejnego dnia mocno spieszyliśmy się, więc zamiast rozsiadać się kupiliśmy polecanego przez miejscowych burka. Próbowaliśmy w kilku miejscach i najlepszy jest w Pekarze Cap Cap przy ulicy Mediterańskiej 37. I teraz tak, mamy tutaj najlepszy burek w Budwie, to jest najlepszy. I słuchajcie, burek standardowo jest z mięsem, pita, albo z serem, ale tutaj jest zielony, to jest ze szpinakiem, tu mamy z pieczarkami, tu mamy z ziemniakami i z cukinią, czyli mamy tutaj zdecydowanie szerszy wybór tej pity tutaj, czyli to jest to ciasto filo, takie tradycyjne tutaj. I jeszcze jeden protip. Jeśli używacie karty Revolut i chcecie wypłacić kasę, to bankomat, który nie pobiera prowizji, znajdziecie przy ulicy 22 Novembra 17 w banku Erste. Ruszamy do miejscowości Niegushi, by zobaczyć, jak się robi suszone szynki w Czarnogórze. Słuchajcie, ja w tej chwili za nim mówiłem. Dlaczego? No przyjechaliśmy w miejsce, do którego wiedziałem, gdzie przyjedziemy. Przyjechaliśmy do Proszutary, pod Proszutara Batryczewicz. I takich proszutar, czyli miejsc, gdzie robi się przód neguszki, jest tylko 8 w całej Czarnogórze. 8 licencjonowanych, takich sprawdzonych, które robią najlepszą szynkę suszoną. A że my lubimy dobre rzeczy, to zaraz idziemy spróbować też i obejrzeć, jak się to produkuje, a później oczywiście popróbować. Co tutaj? A kto to tutaj jest? A kto ty jesteś? Chodź tu. Chodź tu. Cześć. Jaki fajny. Cześć. To się nazywa prawdziwe powitanie. Grappa? Grappa. Rakija. Grappa. Oryginal Grappa Montenegro. Grappa Montenegro. Jasne. A czemu nie rakija? Proszę. Do risku. Nie, co ty, to jest, ja nie. Paliwo lotnicze. Chcę zobaczyć tę reakcję. Grappa. Ja nie mogę, nie? Nie. Ona popije jedną czaszu i może czaszu wina, czaszu rakie, jedno piwo. Ostre jest. Ale dobra. Domowa grappa z Czarnogóry. Jest naprawdę spoko. Jędrzej, powiedz mi, jak się przygotowuje czarnogórski przód? Proces jest skomplikowany, ale jest bardzo łatwy do wykonania. Tak naprawdę na początku takie świeże mięso musimy mocno nasolić i to się dzieje tutaj pod nami. Jak już jest w tej soli, później musi być wyprasowane, żeby straciło jak najwięcej wody i później takie mięso trafia tutaj do takiej purszutary. W tym miejscu, w tym pomieszczeniu mamy około 10 000 sztuk purszutu. On będzie tutaj się wędzić przez 3 miesiące, także mamy pootwierane okna, żeby była cyrkulacja i przez 3 miesiące drewnem bukowym. 3 miesiące wędzenia i zawsze wędzimy w tym okresie zimowym. I kiedy nadchodzi lato i robi się gorąco, ten purszut stąd jest zabierany w inne pomieszczenie, gdzie będzie mu chłodniej i tam wisi przez 3 miesiące i musi dojrzewać, a zrobię takiego koloru na zewnątrz takiego zielonego, bo to wtedy znaczy, że ta szynka już dojrzała i będzie można ją spożywać. Co się robi z nią po tych 3 miesiącach wędzenia w tym pomieszczeniu? Ściągamy ją i trafia do pomieszczenia obok, gdzie te 3 kolejne miesiące musi po prostu odpocząć w temperaturze niskiej. No Widziałem 12 stopni na termometrze. Tak, około 12 stopni. No i też tutaj właściciel mówi, że dopiero jak to mięso dostanie takiego zielonego koloru trochę, to jest tak jak broda młodzieńca, więc wtedy wiadomo, że on dojrzewa. Jak dostaje brody, podobnie jest z prosciuttem, jak się robi trochę zielony, to wtedy znaczy, że już jest dojrzały i można go jeść. Okay. Czyli teraz my jesteśmy w maju, okres wędzenia się kończy, tak? Bo za chwilę będzie lato, będzie ciepło zgadza się. I warunki do robienia prosciutta będą już niedobre. Tak, to będzie po prostu za gorąco w tym miejscu, dlatego trzeba przenieść je do innych pomieszczeń, gdzie będzie chłodniej, gdzie będzie konkretna temperatura, żeby mogło dojrzewać. A zupełnie przypadkiem trafiliśmy na prawosławne święta wielkanocne. Chciałyśmy złożyć I wesołych mówi świąt. się wesołych i mówi świąt. Się uskrys. Sercan, ustkurs. Uskrys. 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 Czekaj, uwaga, jakie. I kto wygrał? Przegrałam. Wygrała? Nie, ty Nie, wygrałaś. wygrałam. Ja przegrałam. Z Niegóż jedziemy do Kotoru, żeby odwiedzić miasto. Zjeżdża się tu najbardziej pokręconą w tej części świata serpentyną, która ma 25 zakrętów. Z pięknej Budwy przemieszczamy się do chyba jeszcze piękniejszego Kotoru, na Stare Miasto, do Zatoki Kotorskiej, do którą teraz wejdziemy
Kotor powstał w III wieku przed naszą erą, ma jeszcze większą starówkę niż Budwa, bardzo ciekawą, ale do Kotoru nie przyjeżdża się po to, żeby tutaj mieszkać, dlatego że nie ma tutaj wielkich hoteli. Kotor dobrze jest po prostu odwiedzić na jednodniową wycieczkę albo wpaść tutaj 2 razy, ponieważ jeden dzień to może zająć właściwie zwiedzanie starówki, a kolejny dzień trekkingi. Spróbuję Wam to pokazać. Tam w górę, po murach kotorskich, po tej twierdzy, która nigdy nie została zdobyta ani przez Greków, ani przez państwo osmańskie. I naprawdę jest imponująca, robi wrażenie. Trekkingi są przed nami, jeszcze je Wam pokażemy, a teraz lecimy po Starym Mieście. Nazwa Kotor nie pochodzi od kotów, ale koty uratowały to miasto przed dżumą, bo zżerały zarażone szczury. Tak było w XV i XVI wieku i wtedy na jednego mieszkańca przypadały nawet 4 koty. Dziś podobnie. Koty są ulubieńcami mieszkańców Kotoru. A jako ciekawostkę polecamy poszukać na Starym Mieście 3 figurek tych sympatycznych futrzaków. Tego dnia słońce nie było dla nas łaskawe, więc pooglądaliśmy zabytki i pracownie rękodzieła, których jest naprawdę sporo. Czego, Dorisku, szukasz? Wiesz co, piękne one są. Jeszcze jeden jakieś takie, tylko te są ciężkie bardzo. Ten mi się podoba. Okej, tak jak jest. Kotor nigdy nie został zdobyty przez Turków, choć tej sztuki próbował admirał Barbarossa. Mury Kotoru powstawały 2000 lat. Ich budowę rozpoczęli Ilirowie w III wieku przed naszą erą, a skończyli Wenecjanie w XVIII wieku. A my postanowiliśmy je zdobyć w maju 2021. Jakby ktoś pytał, czy w Czarnogórze się dużo chodzi, to odpowiadam tak. W Czarnogórze się bardzo dużo chodzi, ponieważ nie jest to kraj nizinny. Jest to kraj górski, tych terenów płaskich jest tutaj bardzo mało, a ziemia uprawna, której jest również mało, kosztuje horrendalne pieniądze. A nam, żeby jakby było mało tego chodzenia, wybraliśmy się na kolejny dzień w góry starą drabiną kotorską, czyli starym wejściem na górę do warowni wzdłuż murów Kotoru, by po prostu przejść się trochę inną trasą, innym szlakiem niż wszyscy turyści i móc spojrzeć na Zatokę Kotorską z góry. Trafiliśmy pogodę w końcu, bo pierwszy dzień był deszcz i już wygląda dobrze, a co dopiero z góry. Także lecimy, zaraz wszystko pokażemy. Jak do risku podejście? Żyję. Widzę. Twarda sztuka. Pierwszy przystanek, kilkaset metrów nad Kotorem. Tutaj mieszka 70-letni Franek. Co czytamy? Relaks, drinks, fotos. U Franka znajdziecie zimną herbatę, piwo i rakiję z orzechów. A poza tym to sympatyczny gość, podobnie jak jego osioł, który wspiera go w robieniu zakupów. Franek mówi, że to są bandyci. Te kozy obżerają Frankowi owoce. Proszę bardzo. Krzaki. Jesteśmy w Kotorze. Kotor jest właściwie tam, Tak. a my jesteśmy nad Kotorem około 500 metrów, Jędrzej, tak? Mniej więcej tak, 500 metrów nad poziomem morza. I gdzie się znajdujemy? Jesteśmy na twierdzy Świętego Jana. Jest to część kompleksu murów obronnych, które tutaj widać za naszymi plecami. A mury mają długość 5 km. To może przejadę tutaj, pokażę kawałek. Mury mają 5 km długości. No i cały ten kompleks obronny był budowany dość długo, bo mówi się, że już pierwsze elementy muru powstawały, jak tylko Ilirowie dotarli do Kotoru, czyli III wiek przed naszą erą, a zakończyły się
budowy w XVIII wieku, kiedy Republika Wenecka cały kompleks murów obronnych ukończyła. Do tego miejsca można się dostać 2 drogami. Jedna część to jest właśnie przez mury kotorskie ze Starego Miasta, a druga droga, to tą, którą my szliśmy, drabiną kotorską, takimi serpentami wchodzimy pierwszą drogą, która łączyła Kotor z Cetynie. To miejsce nie zostało zdobyte, był ten nawet admirał floty tureckiej, admirał Barbarossa, więc nawet za czasów Sulejmana Wspaniałego miejsce to nie zostało przez nikogo zdobyte. A ja może tutaj przestawię się do Jędrzeja i powiem, że jak wchodzimy, to tak chwilę dyskutowaliśmy i zastanawialiśmy się, że zdobywanie tego miejsca jest zupełnie bez sensu, bo jak ludzie tutaj wchodzili tak wysoko, w pełnym osprzęcie, bo my to wchodzimy tylko z plecakiem, ale tutaj trzeba było zbroje, miecze, broń, to się chyba wszystkim odechciewało. O, komu się mogło chcieć? Dokładnie. Ale polecamy. Piękne widoki na Zatokę Kotorską, piękne widoki na Kotor, na góry sąsiednie. A, Jędrzej, ciekawostka. Tylko na tym szerokim kącie to nie pokażę. Ale spróbuję. Słoń. Słoń, tak. Słuchajcie, spróbujemy. Może? Tak. To, co widzicie tam w górze. Zobaczcie, sylwetka słonia. Mówisz, to jest słoń schowany na Zatoce Kotorskiej, który pije właśnie wodę trąbą zatoki. Wygląda, jakby wypoczywał. Także polecamy serdecznie to miejsce. Wracamy, bo w planie mamy wycieczkę tuk-tukami. Dobrze słyszycie, tuk-tukami w wersji czarnogórskiej, w jaką udajemy się wokół Zatoki Kotorskiej. No co, startujemy? Startujemy? To nie Tajlandia, ani Sri Lanka. Aha, okej. To Czarnogóra i tuk-tuki. Tuk-tuki okazały się rewelacyjnie przygotowane na każde warunki, w tym również na deszcz. I w ten sposób docieramy do Tivatu i jednego z najbardziej luksusowych portów w Czarnogórze, czyli Porto Montenegro. Kochani, powiem wam, że poczułem tutaj dreszczyk emocji. To jest takie miejsce, które niedźwiadki kochają najbardziej. Uwielbiam wodę w każdej postaci, uwielbiam nurkowanie, uwielbiam żagle. I gdy widzę tak piękne mariny jak ta, to naprawdę aż się serce raduje. Porto Montenegro w Tivacie, jeden z bardziej luksusowych i takich naprawdę wypasionych portów w Czarnogórze. Jachty jakie tutaj stoją, jachty motorowe. Ja wolę jachty żaglowe, ale tutaj stoją przepiękne jachty motorowe. Port wygląda rewelacyjnie. Zresztą co ja wam będę opowiadał, zobaczcie sami. W czasie podróży po Zatoce Kotorskiej mijamy Perast, gdzie niegdyś mieściła się słynna szkoła morska, która wychowała setki kapitanów żeglugi, jacy pochodzili z Czarnogóry. Przy pomniku jednego z nich zatrzymał nas Jędrzej. Droga wycieczko to jest pierwszy człowiek z Bałkanów, który opłynął świat dookoła. Nazywał się Ivo Visin i właśnie pochodził z tej miejscowości. Także tutaj się urodził, jego dom będziemy mijać po drodze i też po drodze będzie szkoła jego imienia z takim przepięknym muralem, z jego podobizną na samym środku. Także postać bardzo szanowana, pierwszy, który świat opłynął dookoła. Na kolację zatrzymujemy się, a jakże, w Peraście, w restauracji Diardin, którą polecamy, bo dają tu pyszne kalmary nadziewane krewetkami, ośmiornice i czyrne risotto, czyli risotto z atramentem z kałamarnic. Na koniec dnia jest czas, by wspomnieć, że jeśli zjeżdżacie do Zatoki Kotorskiej serpentynami, to zatrzymajcie się przed nimi na chwilę w restauracji Horyzont i zamówcie coś, bo tutaj można podziwiać jedne z piękniejszych zachodów słońca nad Zatoką Kotorską. Kolejnego dnia pojechaliśmy w okolice Lusticabej, do wioski, gdzie diabeł mówi dobranoc, by zobaczyć się z Olgą, która ma stado słodkich, małych i dużych kózek i robi sery z ich mleka. Ольга, скажи мне, что здесь мы видим? Это коровьи сыры, это качета, это том, это овечий том, Wieci owci. овчий. On już jadł. Nie. Nowy, to nowy. Ten jest nowy, nie jadł. Nie byliśmy sami, a tej operacji uważnie przyglądali się pies Kulebiak, nie wiem czy on cokolwiek widzi, oraz świnka Fifi, która zdecydowanie była przyjazną świnką i mocno zainteresowaną serami. I co ty tam szukasz? Uciekaj. Dawaj to. Akcja odciągania Fifi od naszego stolika.
Jędrzej, trzeba. No masz. Zjedz sobie, chodź, masz. Chodź, masz. Piknik prawie gotowy. Tylko Fifi nam tu cały czas przeszkadza. Przygotowujemy piknik. Z Natalią i Fifi przyszła. Chodzi sery jak dzik w żołędzie. Fifi, podnieś nóżkę. Weź łapkę. Tak odciągnę, a wy... Dobra, ty odciągaj Fifi. Musisz go zabawić. Olga nie da rady wszystkich. Olga, Fifi. O matko. O Jezu, burata przepyszna. A pięknym zakończeniem tego dnia było spotkanie w winnicy Pajanowicz, niedaleko jeziora Szkoderskiego, którą odkryli Natalia i Jędrzej. Nie może być wizyty w Czarnogórze bez wizyty w lokalnej, domowej winiarni i winnicy. Przyjechaliśmy do winiaria Pajanowicz Mont i zaraz zobaczymy, co oni tutaj dobrego robią. Prowadzą ją Jelena i Iwo, a spotkanie z nimi to nie tylko degustacja wina, ale też okazja do spróbowania lokalnej kuchni. Winnica ma zaledwie 25 arów i produkuje tylko 2500 butelek rocznie. Według lokalnych przekazów w wiosce jest ponad 300 źródeł, a jedno z nich zasila na pewno w wodę winnicę Pajanowicz. Iwo tak się ucieszył naszą radością ze spotkania, że otworzył butelkę wranacza, który dojrzewał od 2006 roku. Killer wodka. Killer wodka. Raz. Raz? Oj. Ale to jeszcze nie Raz. Wódkę. O Jezu! No corona, no gripa, no problem. Co wy dziewczynki piłyście? Powiedzcie. Co się stało? O matko! Co tu się wydarzyło? O, nie pytaj, Natalia, nie pytaj. Dorotka, czy ty żyjesz? No corona. A Jelena pokazała nam, jak się robi czarnogórski chleb o nazwie proja. W sposób tradycyjny proja jest podawana z proszutem na przykład, czystą czarnogórską szynką suszoną. Iwo prowadzi w winnicy apartamenty, które znajdują się w starym, 200-letnim kamiennym domu, z którego jest znakomity widok na górę. I jak się dobrze przyjrzeć, to widać też wodospad Bezdan. I tymi pięknymi widokami kończymy opowieści o czarnogórskiej kuchni. Zapraszamy do komentowania i zostawiania łapek, oczywiście w górę, a kolejny film o parkach narodowych Czarnogóry już niebawem.